Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, no dzisiaj pod parasolką, pogoda nie sprzyja, ale jak ja to mówię, podsumowanie miesiąca, rzecz święta, także ogarniamy temat. I witam Was na podsumowaniu miesiąca marca, tak dobrze mówię? Styczeń, luty, marzec, bo mi się już te miesiące mylą czasami. Jest standardowo podsumowanie wszystkiego, co jest u mnie w domu, czyli praktycznie wszystko związane z OZE, bez wiatraka. No zobaczmy, jak to wyszło w tym miesiącu, marcu. I tak, słuchajcie, solar trackery już sobie troszeczkę pośledziły to słońce. Prawie się udało osiągnąć 100 kWh z 1 kW instalacji. Brakło 4 kWh, także już ta pogoda coraz bardziej się klaruje. Ale w porównaniu do innych miesięcy, no, znaczy w tamtych lat miesięcy, trochę kiepsko. No niestety. Co tam, kolego? Ej, myjesz się w deszczu? I tak, elektryka właśnie naładowałem. Zaraz Wam powiem, magazyn energii. Przy okazji sobie sprawdziłem, jaką ma pojemność, bo robiłem test zasięgu auta elektrycznego w dużych temperaturach i już na klimatyzacji. No nie dały inaczej rady. Heatpipy, powiem Wam, no trzeba większy zbiornik montować, bo tu jest moc i to taka konkretna, nie chcę zasłaniać. Jak na razie wystarcza to, co jest, ale przyjdzie tego słońca więcej i może być problem, nie problem, bo ja mówię, tutaj wezmę jakieś prześcieradło z gumką, zaciągnę i będzie ok, nie? Instalacja off-gridowa 2,4 kW, kierunek południowy wschód, bardzo dobrze sobie radzi. Uzysk, ja nie patrzę na uzysk, tylko ile odzyskałem i powiem Wam, uzyskałem drugie tyle co w styczniu albo w lutym, także bardzo fajnie sobie to radzi. Pompa ciepła już nie pracuje tydzień czasu, nie było sensu. Powiem Wam w Excelu, dlaczego nie było sensu, mimo takiego ciepła COP mi klęknął, niestety, tak to jest. Dobra, uciekamy, bo deszczyk pada. Kangur się spisuje elegancko, jedzie coraz dalej, nie za daleko, ale jednak coraz dalej. Ty, celebryta, ty znowu zaczynasz, tak? Jeden z drugim, bo tam są dwa koguty. Tutaj paneliście też ogarniają temat. Dobra, słuchajcie, uciekam, bo deszczyk pada. Klimami, powiem Wam, nawet teraz nie grzeje. Moment, się muszę ogarnąć, chwila. Bo mi brakło trzeciej ręki. Zamykamy. Klimami praktycznie nie grzeje, bo no ciepło było. I to tak bardzo ciepło. Ani grzać, ani chodzić, w domu tej energii było wystarczająco. Dlatego z tego powodu aż magazyn energii wysokonapięciowy był wiecznie naładowany. Nie było za bardzo czym go rozładować. No troszeczkę teraz jest kiepska pogoda. Dzisiaj no to już idzie rozładowanie. Do 91% rozładowany, ale to wystarczy bez problemu. Niskonapięciowy dał sobie bardzo dobrze radę. Było rozładowanie przez całą noc i tam już odpiąłem elektryka, ale akurat wyszło, że auto elektryczne tam 16 chyba 70 wciągnęło, plus jeszcze tutaj jest ogólnie użytkowe jakieś tam zużycie, czyli przez ten okres rozładowania, jak u mnie magazyn chodzi między 28 a 24 V, to ponad 17 kWh wyciągnąłem, a tu jest na papierze prawie 18, ja tak liczę 17 użytkowe, no i na razie idzie elegancko, wyciągam te 17 kWh, także bardzo fajnie sobie lata. Oczywiście będzie rozbudowa. Chciałem do końca miesiąca już właśnie na tym falowniku dociągnąć, żeby to już te dane były z tych liczników, z tego wszystkiego, to wszystko będzie rozbierane. Tak naprawdę nie wiem, co tu z tego wszystkiego zostanie, a co będzie dodane, będę na bieżąco myślał. Test będzie baterii, to właśnie się zastanawiam, czy, powiedzcie, zrobić test baterii, jutro poczekać na słońce i naładować je, czy robić test baterii tak jak teraz jest, że trochę dobijam, bo on 24,2, jak spadnie do 24 V, dobije do 25 i tak w koło Macieju teraz będzie. A że pogoda nie sprzyja, no to dzisiaj będzie tak dobijało ten magazyn. Jutro ma być słoneczny dzień, także no, tak się zastanawiam. Dajcie w komentarzu znać, czy podładować tym słońcem trochę tych kilowatogodzin, czy naładować magazyn do 28 V, później to rozpiąć, tylko jak wiecie, ja to później będę tu musiał 2 dni rozładowywać te wszystkie baterie. Także tak się bije troszeczkę z myślami. No zobaczymy. Dzisiaj tego nie będę miał czasu rozbierać, ale dajcie znać w komentarzu, jakby to komu pasowało. A tak przynajmniej do połowy by pasowało go naładować, żeby jakaś ta energia tam była, a nie od samego spodu to rozładowywać. No zobaczymy. Pewnie jutro trochę tego słońca padnie na ten magazyn
i to powyłączam, rozbiorę. No i zobaczymy. Dobra. Dajcie znać, jaki jest wasz pomysł na ten temat. Także magazyny dają sobie świetnie radę, elegancko. Dalej, słuchajcie. Daj jak leży. Dla Konrada podziękowania, że użył swoich, że tak powiem, kontaktów. I kable mam za połowę ceny. Teraz będzie zamiast hebla taki rozłącznik. Na stronie między bateriami a holownikiem 160 A takie wkładki. To już teraz rozepnę i plusa i minusa. To jest najprostszy temat, żadnych heblów, innych rzeczy, tylko pójdzie na ścianę. O, się zepsuło, się nie zamyka. No i wziął i zepsuł, nie? No, bo to się rozpina, także nie ma problemu. Przewody już 4 mm pójdą. W instrukcji napiszę, że szóstki. Tylko no ja już, no wytrzyma te 6 kW chwilowego pociągu, a tak to będzie tam do 3 kW maksymalnie, także bez problemu. Czwórki, słuchajcie, wytrzymają. I tak, tutaj tu się nic nie dzieje, przy okazji taki do dupy dzień pochmurny. Zobaczcie, no jest 8,5 kW. Idzie z dwóch trackerów 330 W, tak? 330 W idzie. No i z baterii podciągam w tym momencie, bo mam kilowatt poboru, ale to są takie, teraz nie ma tych poborów, nie wiadomo jakich. 7 kWh zużyte. Teraz jest 10. Ktoś powie, że dużo. No ja mam takie zużycie w domu, no i tyle, tu nic nie nawymyśla. Dziadka klima na dole chodzi, dogrzewa, także no tak to leci. Słuchajcie, a spokojnie sobie wszystko leci. Tak jak wspominałem, kolektory solarne, no powiem wam, no dają czadu. Moment, bo sobie tu powiesiłem parasoleczkę. I tak dla przypomnienia, jak wygląda mój układ kolektorów i całe tam centralnego ogrzewania, ale bardziej skupiamy się na kolektorach, czyli 3 razy heat pipe, 66 rur razem, mamy dwa zbiorniki, jeden 300 litrowy, drugi 500 litrowy. W tym momencie już jest wszystko tak poustawiane, że 300 litrowy nagrzewa się do około 60, jak jest na powrocie 56 stopni. Zawód przydrogowy się przełącza i wtedy zaczyna glikol płynąć przez zbiornik 500 litrowy i to już się coraz częściej zaczyna zdarzać. I tak wczoraj woda była zużyta, jeszcze na dzisiaj mam w zbiorniku 300 litrowym mam 46 stopni, a w 500 litrowym mam jeszcze 30 stopni, także tutaj się naakumulowało. A u mnie jest jeszcze jest taki przelotowy 150, co ta ciepła woda przepływa, i w tamtym przelotowym chyba mam 28 stopni, tam już mi się nie chce zaglądać, także kolektory bardzo dobrze się spisują, daje to czadu. Jak dojdzie zbiornik 800 litrowy, mam nadzieję, że to wszystko się uda, bo to tak jak póki do mnie nie stoi, to nigdy nie jestem pewny do końca. No to wtedy będzie w przepływie 300 plus wężownica solarna w zbiorniku 800 litrowym, to już mogą sobie te kolektory bić, a jeszcze będzie na straży 500 litrowy stał na końcu, także już nie będzie strachu i wykorzystam każdy stopień temperatury z kolektorów. Dobra, słuchajcie, tak mniej więcej to wygląda, plany są planami, przeróbka magazynu, coś tam się zaczyna za to brać, bo są też inne sprawy. I tak, zapraszam was teraz do Excela, później będzie jeszcze podsumowanie niskonapięciowego, ze stacji pogodowej informacje, no i zobaczymy co tam jeszcze. No i zaczynamy od podsumowania całego domu, także od początku. I tak, słuchajcie, z sieci pobrałem 423 kWh, do sieci oddałem 260 kWh. No niestety, no musiałbym mieć w tym momencie chyba 200 kWh magazyn, żeby tą całą energię tam zmieścić na bieżąco. Nie było szansy, czyli poszło w sieć. Produkcja 881 kWh, no brakło dosłownie tych 4 kWh, by było 100 kWh z 1 kW instalacji, ale i tak jest bardzo dobrze. Autokonsumpcja 621 kWh, co nam daje 71% całej produkcji, także bardzo dobra autokonsumpcja. To wszystko dzięki jednak magazynowi energii, co wam pokażę w kolejnej części materiału. I tak, nadwyżka
87 kWh. Nadwyżka spada, nie rośnie, bo do sieci praktycznie nic nie oddaje, a więcej z niej pobieram, ale to już praktycznie się skończy, teraz tylko będzie rosła, bo zużycia będą coraz mniejsze, pompa ciepła już jest wyłączona, klimatyzatory jeszcze, no powiem wam, już teraz te 2 dni takiego ciepła przyszło, że w ogóle wypadałoby zacząć chłodzić, ale dobra, no lecimy z tematem. Całkowite zużycie w domu to jest 1044 kWh. Ja tutaj nie doliczam zużycia off-gridowego, bo tam też jest zużycie. To na koniec roku po prostu podsumuję te 2 zużycia razem, żeby tu już nie mieszać w tych ramkach. I tak, na sam dom poszło 592 kWh, bo jednak trzeba było no, większe pół miesiąca elektryka jednak ładować jeszcze z tego magazynu wysokonapięciowego, no i z sieci popierać naładowanie elektryka, bo z niskonapięciowego po prostu było za mało tego prądu i nie było opcji. Teraz przydaje się troszeczkę to wszystko zmieni i ładowanie będzie szło ciągle przez niskonapięciowy. Nieważne czy wiosna, lato, jesień, zima, cały czas będę ciągnął z niskonapięciowego. Także tak, pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej no już się za bardzo nie napracowała, jednak tego słonka było coraz więcej i nie musiała dogrzewać tej wody. Z kolektorów jest tej wody w sam raz, a nawet nadto. Farelka w łazience 15 kWh, pompa ciepła 7 kW, pompa ciepła, powietrze, woda 302 kWh, klimatyzator 3,5 kW 30 kWh i klimatyzator 2,6 kW 100 kWh. Ten zawsze będzie brał więcej, bo on jest w podpiwniczeniu i tam po prostu nie dochodzi słońca i musi więcej, musi częściej pracować niż ten na górze. Razem całe, że tak powiem, ogrzewanie elektryczne to jest 447 kWh. I teraz słuchajcie tak, jakie COP wyszło z pompy ciepła, powietrze, woda? Zobaczcie, 3,5 COP przy średniej temperaturze 7,2 stopnia. Prędkość wiatru to tutaj akurat nie ma za dużego znaczenia, ale jest 4,7 km na godzinę, to jest średnia prędkość wiatru. A miesiąc wcześniej temperatura była niższa, bo 6,5 stopnia, a COP wyszło 4. A przez to tutaj wyszło 3,5, że już było cieplej i ostatni tydzień pompa ciepła więcej, ona przynajmniej 2 razy na dobę jeszcze przy tym moim zbiorniku musi dobić zbiornik, po prostu wyrównać nim temperatury i chodzi tak, że tak powiem, na pusto. Tutaj pompa pracowała ciągle, czyli na niskim parametrze, a tutaj się musiała włączyć, wyłączyć, przez dzień się włączyła, rano się włączyła i to takie mielenie w kółko niepotrzebne. Dlaczego? Dlatego ja już przy temperaturach około plus 10 wyłączam pompę ciepła, bo to nie ma sensu, ona się tylko męczy, a klimatyzatory bez problemu dogrzewają. No i dlatego wyszło COP 3,5, bo więcej energii było zużyte na uruchamianie, dobijanie, a to są zupełnie inne temperatury. Dobra, przejdźmy teraz, słuchajcie, do off-gridu. Już się muszę przeskoczyć. Tutaj mamy, tak, tu mamy to. Jest. I tak, instalacja, muszę tutaj poprawić na 17 kWh pojemność magazynu, bo doszła ostatnia bateria. No praktycznie 18 jest, ale to 17 liczmy użytkowe śmiało. Instalacja, moc się nie zmieniła, 2,4 kW i południowy wschód, kąt 55 stopni. I w marcu tak, z sieci musiałem dobrać 10 kWh. Z tego magazynu wyszło 169 kWh, ale przez to, że pobrałem, to muszę odjąć, także mamy 150 kWh już na gotowo użyte właśnie z niskonapięciowego magazynu energii i z tej instalacji. Także już no praktycznie drugie tyle, co było w lutym, czyli kierunek robi robotę. No i słoneczne dni też robią robotę. To jest ważne, że się tej energii zbiera coraz więcej. Drugie mamy auto elektryczne, teraz już Renault Kangoo. I tak, kilometry w tym miesiącu zrobione 796 km, praktycznie 800 km mamy zrobione. Poszło na to naładowanie, pamiętajcie, nie to co zużyło auto, tylko to co musiałem naładować, czyli wszystkie straty policzone i cała reszta. 225 kWh. Ja się staram przed każdym
końcem miesiąca naładować do pełna, żeby to w miarę równo wychodziło. No i średnia wyszło 28 kWh na 100 km, przez to, że ja już w tym miesiącu praktycznie jeżdżę tylko na ogrzewaniu elektrycznym. Nawet jak dzieciaki do szkoły rano odwożę, to odpalałem wcześniej, także dużo prądu poszło na ogrzewanie stacjonarne bardziej jak na jazdę, także dlatego takie zużycie. A przy jeździe teraz przy tych temperaturach około plus 10, plus 15, no to taka średnia wychodzi około 16 kWh z jazdy. No tak to wygląda, słuchajcie. No i dzięki temu, że jeżdżę elektrykiem na swoim prądzie, dalej licząc w tym miesiącu, że ropa kosztowała, średnia cena ropy to było 6,70 zł, zaoszczędziłem kolejne 375 zł. Na ogrzewanie auta elektrycznego już ropą nie poszło nic. I tak już pomalutku się na dole zaczyna tego wszystkiego zbierać, bo tam na samym dole razem mam podsumowanie też z tamtym rokiem, nie całym, bo auto elektryczne miałem dopiero od lipca. I tutaj już pomalutku zaczyna się zbierać fajna kwota, bo przejeżdżając, ja liczę z kilometrów właśnie cały czas, przejeżdżając już prawie 6000 km, nie wydałem na paliwo 2600 zł. Także dla mnie to jest bardzo fajna oszczędność, a teraz off-gridowa instalacja będzie tylko naparzać kilowatogodziny, to tylko tak naprawdę jeździć. I jeszcze przejdźmy do uzysków z tych dwóch solar trackerów. Słuchajcie, już lecimy do solar trackerów i tutaj też już mamy bardzo fajny temat. Najpierw braku 881 kWh braku, no ale zobaczcie, to nie był za mocny marzec, bo inne marce były tutaj mocniejsze. Na czerwono to jest wszystko, co jest już wspólnie, dwie instalacje, czyli 385 i 5, a tutaj na czarno do czerwca 2020 roku był tylko Solar Tracker 385 kW, także to są uzyski z niego na czarno. Jak widzicie na dole średnio 1300, prawie 1400, tu w niektórych momentach 1440, wszystko zależy od roku, z 1 kW instalacji. I słuchajcie, przepraszam, już mam 10 000, przekroczone 10 000 kWh z 1 kW instalacji, także bardzo dobry wynik w te 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no prawie 8 lat, niecałe 8 lat udało się zrobić 10 000 kWh z 1 kW instalacji, także jak dla mnie bardzo dobry wynik i tylko produkcja idzie do przodu. No i jeszcze zobaczmy, jak to wyglądało na magazynie wysokonapięciowym, czyli naszej 40 kW Tesli. I tak, tutaj mamy miesiąc, produkcja, jak widzicie, pod koniec miesiąca coraz lepiej wyglądała produkcja. Zużycia mniej więcej są równe, a im cieplej pod koniec miesiąca, jak widać, zużycia spadały. Dziennie w sieci, czyli oddawanie do sieci zaczęło się też pod koniec miesiąca, bo nie było zużyć, no to trzeba było gdzieś tą energię dalej pchać, jak jest jeszcze możliwość. Zakup energii, jak widać, był wtedy, kiedy nie było za dużo słońca, a odpadł zupełnie już praktycznie 21. Także 1/3 miesiąca praktycznie, można tak powiedzieć, bez sieci. Ładowanie, tu jest ładowanie magazynu, także to wszystko jest związane z fotowoltaiką, ze zużyciami, rozładowanie praktycznie, nie praktycznie codziennie, bo na przykład 5, 6, 7, 8 nie było czym naładować, to i też nie było z czego rozładować. Także tak to mniej więcej kolorowo wygląda z tych 881 kWh. A tutaj mamy takie podsumowanie właśnie co, gdzie, skąd i dlaczego. I tutaj te 881 kWh jest podzielone na to, że do sieci trzeba było oddać. Tutaj troszeczkę będzie się to wszystko różniło, bo tam jest wszystko liczone z głównego licznika, czyli jeszcze mogłem przechwycić jakąś energię albo przechwycić przeważnie tej energii. Licznik główny inaczej to liczy, a to jest podsumowanie z samego magazynu. Także tutaj mamy
oddane do sieci mamy 259, to jest już moment, bo mi się te procenty, wy nie widzicie, 30% z całej produkcji poszło do sieci, do baterii poszło 34% i bezpośrednio 36% to jest autokonsumpcja z produkcji, a teraz ze zużycia 943 kWh, no z sieci musiałem pobrać jeszcze 40%, z samej baterii wyciągnąłem 26% i bezpośrednio, czyli autokonsumpcja, udało się wyciągnąć 33%. Także widzicie, ci co są w nowym systemie, magazyn energii wam daje to, że dodatkowo odzyskałem, nie pobrałem z sieci tych 26% całości, czyli w tym przypadku to jest 248 kWh zostały niepobrane z sieci, nie trzeba było za nie po prostu zapłacić. Także tak to wygląda w miesiącu, a rocznie, dalej rocznie jeszcze jest przewaga poboru z sieci. Mamy te procenty nie uciekają, 63% przez te 3 pierwsze miesiące, czyli najgorszy okres czasu jeszcze trzeba było pobrać z sieci. Także słuchajcie, nie ma źle. Przy zużyciu prawie 3500 kWh, 1700 tylko z fotowoltaiki, i z tego 1700 jeszcze trzeba było 316 oddać do sieci, czyli 18%, resztę zostało wykorzystane. Jak dla mnie bardzo dobrze to wygląda. I jeszcze nasza pogoda, także w marcu średnia temperatura, znaczy może inaczej, najniższa była -3,2, najwyższa była 22,5 stopnia i średnia to jest 7,2 stopnia. Tutaj mamy prędkość wiatru, czyli maksymalna, nie maksymalna, tylko tak, najwyższa prędkość wiatru to jest 46 km na godzinę, porywy mamy 51, średnia 4,7 km na godzinę, także dalej za bardzo szału nie ma tej prędkości wiatru. Turbina bardziej chyba dla zabawy, jak dla uzysków. I tak tutaj widzicie wykres temperaturowy, tutaj wykres siły wiatru. Siła wiatru to jest wykres, a kropki to są porywy. Tutaj mamy kierunek wiatru, z jakiego szło, także widać, że z wszystkich stron świata u mnie wiało, pod koniec już praktycznie tylko z południa. Opadów trochę było, te niebieskie tutaj, ile było opadów ogólnie? Powiem wam, już nie pamiętam. Wilgotność, tutaj mamy 65 mm, mamy opadów, na metr kwadratowy to nam tutaj wychodzi. Ciśnienie widzę się trzyma powyżej 1000 hektopaskali, troszeczkę tutaj spadek był, ale raczej cały czas jesteśmy w górze. Im więcej słońca, tym więcej watów. Maksymalnie waty tutaj są około 600 parę. 600, bo mi skala tutaj wychodzi na 600, czyli jeszcze chyba więcej. Jest 615 watów na metr kwadratowy. Indeks UV też rośnie, bo już jest 9, nawet chyba plus 11. Także to słońce już, ten UV-ów coraz więcej, że tak powiem, jak się tak wyrażę. Nic, słuchajcie. I słuchajcie, tak to wygląda. Także dla tych Excel, jak widzieliście, znaczy bardziej nie Excel, tylko podsumowanie samego magazynu, dla tych, co są już w netbillingu, tak, to jest ten, co się płaci. Widzicie, ile można zaoszczędzić, znaczy może i tak, ile można energii nie kupić z sieci, mając taką instalację jak ja. Ja mówię, ja mam dużą autokonsumpcję przez to, że mam elektryka i on jednak robi tą autokonsumpcję. Teraz z drugiej strony już elektryk będzie ładowany z niskonapięciowego magazynu energii, to już nie będzie takiej autokonsumpcji. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale widzicie, co wam daje magazyn. Wybór należy do was, czy zamontujecie, czy nie zamontujecie. Mówię, ja nikogo do niczego nie namawiam, tylko pokazuję możliwości, jakie są, bo dzisiaj tu mam magazyn jeden, tutaj opieram się o drugi, a pojutrze może tutaj niczego nie być. Dalej będę sobie hulał w starym prosumencie i nie będę się przejmował, dopóki nam coś nie pozmieniają. Znaczy nie, niskonapięciowy, powiem wam, już u mnie zostanie, bo jednak te testy baterii dla was chcę robić przynajmniej co pół roku. Tak sobie mówię co pół roku, a już rok czasu bateria leży. Ale to będzie dosyć ciekawe. Na pewno dojdą jeszcze baterie.
bo wiele firm zauważyło, że tutaj inne firmy leżą, także może dojdzie jeszcze więcej. Dla mnie na plus, dla Was też, bo mogę testować dla Was te baterie i macie jakiś wybór, bo nie ma nigdzie po prostu takich testów, no. To ja sobie teraz nie przypisuję jakiś zasług, no ale nie ma, no ludzie nie mają czasu. To co ja robię, to powiem Wam, trzeba mieć dużo wytrwałości i trzeba lubić to co się robi, bo tak jak jest, że ktoś tam na YouTube wskoczy, miesiąc, dwa poskacze, bo super, idą wyświetlenia, później wyświetlenia lecą w dół, bo już nikogo to za bardzo nie interesuje, bo już się super, wow, skończyło, a tu trzeba dalej ciągnąć. No, także ja już ciągnę to od 2016 roku. Pierwsze filmy, także leci, cały czas leci. Przybywa wyświetleń, subskrybentów przybywa. O co nie proszę, oczywiście, ja to zawsze potwierdzam. Kto chce na kanale zostanie, kto nie chce, nie męczcie się w komentarzach naprawdę, bo męczą się niektórzy, że to samo, że inne rzeczy. Pamiętajcie, dla mnie komentarze wasze negatywne, pozytywne to są komentarze. Im więcej jest komentarzy, im więcej jest tej dyskusji, tym większy ma film zasięg. Także chcąc zrobić mi na złość, no zwiększacie zasięg kanału. To także tak to wygląda. Ja się nie przejmuję, naprawdę. Ja to dalej będę swoje robił już. Jest 10 planów w głowie, bo i jak rozbiorę magazyn, to trzeba zrobić testy tego, trzeba wymienić to, trzeba coś jeszcze innego. Staram się przy takiej okazji jeszcze zrobić kilka filmów, które będą pożyteczne, albo przynajmniej ze 2 więcej. Bo później znowu trzeba rozbierać, przykładać. Powiem Wam, to kosztuje dużo pracy, tak, to zajmuje dużo pracy, rozbierać te testy wszystkie, no to są godziny, czasami dni nawet przy powerbankach, no nie każdemu się chce. Także słuchajcie, ja lecę dalej, coś działać, bardziej chyba poczekam na słonko, idę film zmontuję, puszczę Wam ten film, pooglądacie coś ciekawego, napiszecie. No i już, tak to leci na spokojnie, tak szczęście, zdrowia, pomyślności, słoneczka, dzisiaj deszcz, niech pada, bo te kwiatki wszystkie tak ładnie na drzewach zakwitły, także niech tutaj nie przymrozi, szkoda naprawdę, to się wszystko fajnie rozwinęło. Dobra, trzymajcie się ciepło, cześć.